Cześć i dzień dobry wszystkim, Mufik z tej strony i zapraszam Was na poradnik z gry Defrize Descendant, w którym pokażę Wam, gdzie możecie sprawdzić informacje na temat każdego potomka, broni, ekwipunku, modułu, materiału amorficznego. Słuchajcie, jest to kolejny poradnik, który jest bardzo wręcz oczywisty w swojej prostocie, natomiast spotkałem się już kilkukrotnie z pytaniami, gdzie można wydropić jakiś moduł, albo jak sprawdzić, gdzie dropią poszczególne komponenty itd., itd. Wydaje mi się, że gra sama w sobie robi bardzo kiepską robotę, żeby wyjaśnić, gdzie pewnych rzeczy szukać. Mnie osobiście zmyliło to, jak w laboratorium podpowiadają nam, że możemy śledzić pewne materiały czy też komponenty do potomków, albo jak w ekwipunku możemy przeglądać listę wszystkich broni legendarnych i tak naprawdę na tym się zatrzymałem i dalej już nie szukałem. Na moje szczęście ze szponów ignorancji wyrwał mnie katafalk i postanowiłem się tym jakże ogólnodostępnym sekretem podzielić się również z Wami. Dlatego jeżeli byśmy sobie w grze odpalili taki guzik jak G albo M, wejdziemy na tą zakładkę, gdzie mamy dziennik, mapę, zadanie i socjalne. I celowo ominąłem taką zakładkę jak informacje o dostępie, ponieważ przynajmniej dla mnie ona jakoś tak uciekała pod radarem, nigdy tutaj nie zaglądałem. A to ona właśnie stanowi clue tego, co chcemy osiągnąć. Zanim przejdę tutaj do poszczególnych sekcji, żeby pokazać, co tam się dzieje, zwróćcie uwagę tutaj na dole na coś takiego jak przedmiot docelowy. Jeżeli nie macie 15 emerki, to będziecie mieli tutaj te 3 sloty. 4 odblokowuje się w momencie, gdy wbijecie 15 master rank. I teraz tak naprawdę przechodząc po kolei, możemy tutaj sobie sprawdzić dosłownie wszystko. Przykładowo, jeżeli interesuje Was, nie wiem, doskonała glej, tutaj macie, jakie są produkty pośrednie potrzebne do tego, żeby ją złożyć, jakie są podstawowe materiały do tego, żeby móc budować te produkty pośrednie. Możecie też sprawdzić, które schematy są potrzebne i tutaj oczywiście będzie pokazywało, czy je macie, czy nie. I teraz jest coś takiego, jak tutaj sobie najedziecie na poszczególny materiał, że możecie dać F, jak informacja o pozyskiwaniu, czyli ta sama opcja, którą widzieliście pewnie w laboratorium. Natomiast tutaj, w przeciwieństwie do laboratorium, mogę tutaj kliknąć w mapę, zobaczyć, że to, czego szukam, dropi na tej misji. Jak wyjdę escape'em, to nas wraca do tego menu, a nie wyrzuca do gry z powrotem, jak w laboratorium. To jest pierwsze podstawowe udogodnienie tej opcji. Drugie to coś takiego jak włączanie śledzenia. Przykładowo pokażę Wam, do czego ja to wykorzystywałem. Tutaj jest ta sama opcja z brońmi, z materiałami do wzmocnień i właśnie na materiale może Wam pokażę. Załóżmy, że interesuje Was aktywator. Ja sobie najczęściej śledzę tą opcję w tym momencie. Mogę wcisnąć U na poszczególnych materiałach, których nie mam i wtedy jak sobie cofniemy do tej sekcji, którą Wam pokazywałem z przedmiotami docelowymi, to widzicie, że w trochę dziwny sposób, ale pododawało mi te materiały. Teraz jeżeli wrócimy do gry, jeżeli ponownie wcisnę U, to z śledzenia questów przerzuca na śledzenie tych materiałów, które sobie właśnie dodałem. Czyli to jest ta opcja, której ja osobiście oczekiwałem, że jeżeli w laboratorium zaznaczam przedmiot do śledzenia, to że będzie się tu pojawiać. Okazuje się, że to działa tylko na naszej zakładce w informacjach o dostępie. Są tutaj też zestawy do komponentów zewnętrznych. Przejechałem trochę za daleko. Są tutaj podstawowe materiały, czyli to, co widzieliście w rozbiciu na potomków i na bronię. Są materiały amorficzne, czyli możecie sobie sprawdzić, które materiały powinniście gdzie farmić, żeby zebrać powiedzmy cały zestaw danej broni albo danego potomka. Jedyne, na co musicie zwracać uwagę tutaj, zwłaszcza jeżeli gracie w polskiej wersji językowej, nie wiem jak to wygląda w innych językach poza angielskim, ale przykładowo, jeżeli byśmy tutaj wpisali sobie w wyszukiwarkę Bunny. Z Bunny działa wszystko ok. Tak jak widzicie, każdy materiał amorficzny, który jest tutaj na początku, pokazuje nam jakieś schematy dla Bunny. Ale powiedzmy, że interesuje Was Enzo. Bardzo praktyczna postać. Nie ma. Otóż jest, tylko trzeba wpisać Enza. Dlaczego? Dlatego, że tutaj w tłumaczeniu mamy schemat stabilizatora Enza. Więc gra nie wyszukuje tak jakby po podstawowej nazwie, a po tej naszej polskiej odmienionej.
Tak samo chyba było z Wiesą. Dokładnie tak. Bo nie Wiessa, tylko Wiessy. I wtedy już dobrze pokazuje. Jeżeli wpiszecie sam początek, to oczywiście też poprawnie łapie. W tym poradniku to już wszystko. Mam nadzieję, że te podstawowe informacje sprawią, że wasza gra stanie się o wiele przyjemniejsza i będziecie mniej zagubieni w szukaniu tego, czego potrzebujecie. Dla mnie był to zdecydowany game changer. Możecie dać znać w komentarzach, jak długo graliście bez tej opcji. Ja się nie przyznam, bo aż mi wstyd.